Cześć! W tym filmie pokażę krok po kroku, jak poszczególne elementy zegarka zamienić w pełni funkcjonujący mechanizm zegarkowy. Zapraszam do dalszej części filmu. Ja nazywam się Sebastian, a Ty oglądasz trzecią część filmu Amatorski serwis zegarka Seiko 7009A Full Service 3. Wszystkich nowych widzów zachęcam do subskrybowania mojego kanału, a stałych widzów dziękuję, że jesteście tu ponownie ze mną. A więc zaczynamy, nie ma co za dużo gadać. Na początek kamień z mechanizmu antywstrząsowego. Już po naoliwieniu wkładamy go w odpowiednie miejsce, gdzie jest mechanizm antywstrząsowy. No i przykładamy naszą sprężynkę mechanizmu antywstrząsowego. Ona jest w formie takiej gwiazdki i trzeba ją po prostu wprowadzić, te ramiona trzeba wprowadzić do takiego rowka prowadzącego, który jest wewnątrz. Najlepiej taką czynność wykonać przy użyciu dwóch penset, przynajmniej mi to w ten sposób najlepiej wychodzi. W dalszej części filmu pokażę to jeszcze bardziej dokładnie i takim ruchem obrotowym powolutku te ramiona wprowadzać do rowka, który jest tam wycięty w całym tym mechanizmie. No i po kilku ruchach bardzo szybko się to montuje. Troszeczkę obawiałem się tego systemu, ponieważ jak już wspominałem w innych moich filmach, nie przepadam za tym rozwiązaniem, wolę Inka bloki, natomiast muszę przyznać, że poszło to tutaj bardzo sprawnie. No i teraz sprzęgnik, nazywam to sprzęgnikiem, natomiast tutaj on pełni nieco inną funkcję, nie ma tutaj zębnika naciągowego w tym zegarku i z racji tego też tego zegarka nie można nakręcić poprzez wałek naciągu, który tutaj tak naprawdę służy tylko do regulacji czasu, do ustawiania godziny oraz do zmiany daty, do szybkiej zmiany daty, jeśli gdzieś zegarek nam leżał przez jakiś czas. Ok, koło pośrednie już zamontowane, które pośredniczy nam, jeśli chcemy zmienić ustawienie czasu pomiędzy właśnie tym sprzęgnikiem oraz pomiędzy tutaj ćwiertnikiem tak naprawdę, a więc tą wskazówką minutową. Ok, tutaj jest jeszcze taka sprężynka i ta sprężynka jest jakby częścią mechanizmu do zmiany dni tygodnia. W pierwszym odcinku miałem wątpliwości, czy w tym mechanizmie można zmieniać dni tygodnia, natomiast można i właśnie służy do tego ta oto dźwigienka, która jest w tej sprężynce. Tutaj jeszcze w tej części miałem nieco wątpliwości, jak to faktycznie powinno być zamontowane, ale zaraz wszystko będzie pokazane dokładnie, jak to powinno wyglądać. No i teraz jeszcze wodzik, który jest jakby takim jednym elementem razem z prężynką. Trzeba go zamontować, włożyć prężynkę tutaj w odpowiedni rowek oraz jego końcówkę zahaczyć o sprzęgnik. Tak, już to jest tutaj zamontowany. Powiem tak w porównaniu jeszcze troszeczkę oleju, a właściwie to jest taki bardziej smar niż olej, dosyć gęsty, z tego co kojarzę. Dostałem ten smar od kolegi, służy do smarowania ciężko obciążonych przekładni zębatych, ale jego konsystencja, jego gęstość akurat idealnie się sprawdza przy zegarkach i postanowiłem sobie troszeczkę od niego pożyczyć. Akurat no nie trzeba tego dużo, jeśli chodzi o zegarki, a on jest mechanikiem samochodowym i ma tego od groma. Ok, jeszcze tutaj nastawnik, on też jest kształtem nieco inny niż w standardowych zegarkach. Zresztą dzisiejsze zegarki bardzo różnią się od tych zegarków, które gdzieś były produkowane w latach 70., 50. czy w okresie przedwojennym. A więc te części są jednak troszeczkę inaczej, już zastosowano nieco inne rozwiązania, nieco inne kształty. Ma to przede wszystkim na celu nieco obniżenie kosztów produkcji, a więc taki jest główny cel. Jak widzimy tutaj te elementy to są po prostu blachy wycięte i odpowiednio ukształtowane.
proces produkcji jest bardzo szybki, no i też tani. Dzięki temu też nowe zegarki Seiko można kupić poniżej 400 zł, jak się udaje. Ok, cały system nastawiania mamy już prawie gotowy. Odpowiednie elementy zostały już przesmarowane. Jeszcze tutaj tylko taka sprężynka, która wszystkie te elementy trzyma na swoim miejscu. To jest właściwie taka bardziej blaszka sprężynująca na jednym wkręcie. Jeszcze trzeba teraz to tutaj, ja to sobie tutaj może wstępnie złapię, żeby mi to gdzieś nie uciekło. O, i teraz już tylko końcowe smarowanie i mamy praktycznie cały ten mechanizm gotowy. Jeszcze tutaj wszystkie te elementy, gdzie jest tarcie, gdzie jest nacisk, ja zawsze smaruję. Też jest dostępna w internecie instrukcja dokładnie z wymienionymi wszystkimi elementami tego mechanizmu oraz informacją, w których miejscach należy dokładnie według producenta smarować i jaki olej zastosować, a więc dla tych, którzy chcieliby dokładniej wiedzieć, jak to zrobić, tutaj jeszcze jak to w ogóle działa, właśnie w ten sposób, naciskając koronkę wałek naciągu, zmieniamy dni tygodnia. Bardzo fajny, ciekawy i sprytny sposób rozwiązania, takiego jeszcze nie widziałem. Zresztą jak już wspominałem wcześniej, troszeczkę za dużo oleju, ściągnę to sobie kartką, to jest właściwie paragon ze sklepu, dobrze się to nadaje. Ok, odwrócę mechanizm i zaczniemy tą część montować. Zaczniemy od koła minutowego, ale wcześniej troszeczkę smaru. Nie dokończyłem wątku, a więc dla tych, którzy chcieliby o wiele profesjonalniej dokonać takiego serwisu lub szukają jakichś wskazówek, pomocy, czy może nawet takiej ściągi, na mojej stronie internetowej, którą od niedawna uruchomiłem i nie ma tam jeszcze za wiele informacji, ale dorzuciłem właśnie taką całą instrukcję z elementami właśnie tego mechanizmu, który widzicie przed sobą, Seiko 7009A, oraz wskazówkami producenta, gdzie należy i jakiego smaru należy używać w tym mechanizmie podczas montażu, podczas serwisu, a więc mam nadzieję, że taka instrukcja na pewno się przyda i na pewno też uchroni od jakichś pomyłek, których ja niestety podczas montażu, podczas serwisu tego mechanizmu miałem pewne pomyłki, a więc pomyliłem kilka wkrętów. Będzie to jeszcze pokazane w tym filmie. Myślę, że z taką instrukcją prawdopodobieństwo pomyłki jest o wiele niższe, ale też z drugiej strony nie ma się co jakby zniechęcać, czy nie ma się co przejmować, ponieważ w końcu po pierwsze jest to amatorski serwis, a po drugie, jeśli się pierwszy raz coś serwisuje, wiadomo, że trzeba się tego też nauczyć. Ok, bęben, sprężyny, tyle na temat gadania. Więc idziemy dalej. Bardzo sprawnie się ten cały mechanizm montuje. Jeszcze odpowiednie smarowanie osi sprężyny. Tutaj osi bębna sprężyny. Widzimy. Tutaj jeśli chodzi o koła przekładniowe, nie ma tu nic innowacyjnego. Jeszcze sobie tylko po prostu kurz. Strasznie dużo kurzu mi tutaj podczas tego montażu się pojawiało na tym mechanizmie. Musiałem z nim walczyć. Jest też straszny upał, jak to montuję. Więc troszeczkę pewnie ten upał się do tego przyczynił. Ok, koło wychwytu. Więc tutaj zaczynamy teraz od elementów, które są bardzo delikatne, a więc uważajmy, bądźmy ostrożni i skupieni. Lepiej czasami kilka razy coś robić, trochę dłużej to robić, ale zrobić to dobrze i nie uszkodzić żadnej części. Ok, kolejne koło, to już jest koło pośrednie. I tutaj koło wychwytu już mamy, koło pośrednie jest. I teraz pozostaje nam tylko koło sekundowe, a więc jak widać po prostu są tylko 4 koła w całym tym mechanizmie, a więc ten mechanizm nie jest zbytnio skomplikowany. Nasmarujemy i po przesmarowaniu możemy go już włożyć. I tutaj ta oś sekundowa poprzez przewiercony otwór w osi minutowej wkładana jest i zazębiana z pozostałymi
kołami. W ten sposób to pośredniczy, a więc koło wychwytu, koło sekundowe, koło pośrednie, koło minutowe, a później jest bęben sprężyny. W ten sposób te koła się zazębiają. Teraz sprężynka do zapadki. Tutaj to rozwiązanie jest nieco inne niż w mechanizmach szwajcarskich czy radzieckich, czy dzisiaj rosyjskich. Jest to takie troszeczkę inne rozwiązanie, ale bardzo dobrze działające. I teraz musimy jeszcze nasmarować i zamontować koło, które służy nam do naciągu sprężyny, a jest to koło, które pośredniczy pomiędzy wachnikiem i takim ramieniem, które naciąga zębnik naciągowy. A właściwie ten zębnik naciągowy później kręci kołem zapadkowym, które z kolei już kręci i nakręca sprężynę. Więc tutaj warto to przesmarować, dosyć często to chodzi i jest tutaj to wszystko na kamieniu łożyskowym. A to, co mnie zaskoczyło w tym zegarku i zaraz o tym powiem, jeszcze to tylko ustawimy dokładnie. To, co mnie bardzo zaskoczyło, oś w tym mostku od kół, oś sekundowa nie jest w łożysku z kamienia. Właśnie w tym miejscu jest to po prostu jakiś metal tam albo mosiąc. Nie mam pojęcia, powiem szczerze. No tutaj na pensecie mam smar i przykleiło mi się tutaj ten pierścień. W ten sposób go najlepiej zamontować, tak to wychodzi najsprawniej i najpewniej. A więc to mnie bardzo, tutaj kończąc wątek, bardzo mnie zaskoczyło, że ta oś sekundowa, jedna jej część nie jest w łożysku, które jest z kamienia. Dobrze, ustawmy jeszcze te ramiona. Dlaczego takie rozwiązanie, nie wiem. Wydaje mi się, że jednak powinien być tam kamień, ponieważ ta oś sekundowa dosyć mocno się obraca. No chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że ten zegarek ma wiele lat i ciągle funkcjonuje, no to może i faktycznie nie było to aż takie bardzo konieczne. Zresztą jak już zmontuję cały ten mechanizm, jak już go włożę do koperty, włożymy go na time graphera, czy właściwie na urządzenie do pomiaru czasu, do pomiaru amplitudy. Zobaczymy. Ok, teraz ostrożnie zakładając mostek uważamy, czy wszystkie koła są w łożyskach i wszystko się ładnie obkręca, a więc jest dobrze, możemy przykręcać. Możemy przykręcać, wkładamy sobie wkręty. Wkręty są bardzo długie, troszeczkę, i ten rowek na śrubokręt jest dosyć szeroki, więc warto sobie wcześniej przygotować śrubokręt w ten sposób, aby pasował do tych wkrętów, do tego rowka, wtedy nie będzie nam wyskakiwał. Okay, jeszcze raz upewniamy się cały czas, czy to wszystko jest odpowiednio zazębione. Zęby w takich kołach są bardzo delikatne, a więc ostrożność i skupienie jest tutaj bardzo ważna. Ok, myślę, że to już jest. Trzyma się. I ostatni wkręt i mostek mamy praktycznie gotowy. Dosyć sprawnie to idzie. Muszę powiedzieć, że moje doświadczenia z serwisem tego mechanizmu są bardzo pozytywne. Miałem na początku obawy, ale to idzie. Jeszcze jeśli mamy jakiś brud, Rodico idealnie się do tego nadaje, aby ten brud ściągnąć, czy na przykład za dużo smaru. Pamiętajmy o tym, aby tego pilnować. No i jeszcze smarowanie łożysk. Tutaj akurat troszeczkę są pozasłaniane te łożyska, ale nie jest to aż tak duże utrudnienie, można sobie z tym poradzić, używając, ja tutaj mam taki dodatkowy patyczek, przesuwając dźwignię możemy wszystkie te łożyska nasmarować bez problemu, a więc jest wtedy dość ok. No ja tak mam troszeczkę tendencję do przesmarowywania, a więc no, jeszcze troszeczkę poruszamy tymi kołami,
aby ten smar tam odpowiednio wszedł do środka, a więc jak już wspomniałem, mam tendencję troszeczkę do przesmarowywania. Jeśli chodzi o przykład smarowania, to moje smarowanie nie jest najbardziej idealne, natomiast z drugiej strony powiem, może nawet się pochwalę, będę troszkę nieskromny, póki co wszystkie mechanizmy chodzą i chodzą dokładnie, więc oczywiście w miarę tolerancji, ponieważ są to różnego rodzaju typu mechanizmy, większość z nich jest starych, zużytych. Wiadomo, że ta dokładność chodu nigdy tam nie będzie jakaś idealna jak w nowym mechanizmie. Powinienem chyba tutaj, myślę, że w przyszłych odcinkach, podczas przyszłych serwisów będę jednak bardziej zwracał uwagę na to, aby smarować nieco delikatnie, jakby nieco mniej tego smaru używać, tyle ile właśnie powinno być, nie przesmarowywać tych mechanizmów. Zbytnie smarowanie może mieć negatywny wpływ na chód zegarka, a nawet go w ekstremalnych przypadkach całkowicie zatrzymać, a tego na pewno nikt nie chce. Dobrze, koło zapadkowe do nakręcania sprężyny mamy zmontowane. Teraz jeszcze koło naciągowe, które jest wprawiane w ruch obrotowy za pomocą tych dwóch dźwigienek. Ciekawe rozwiązanie i funkcjonujące rozwiązanie, bardzo dobrze się sprawdzające. Tutaj uważamy, te dźwigienki to taki cienki kawałek blaszki, a więc takiej sprężynowej, a więc musimy też pilnować, aby one się przez przypadek nie powyginały. No i wkręcamy wkręt. Tutaj wkręt jest z gwintem lewoskrętnym, więc ja sobie zawsze najpierw w jedną stronę troszeczkę napasowuję, no i w drugą wkręcam. Dobrze, wkręćmy to dosyć solidnie. I teraz zobaczmy tutaj, wszystko wydaje się być dobrze. Wchodząc w wprawę, w montaż takich mechanizmów, naprawdę można bardzo szybko taki mechanizm złożyć, jeśli się już wejdzie w wprawę i ich kilka zrobi, bo one są dosyć proste, powiem szczerze. Jeszcze smarowanie tutaj tych zębów do koła naciągowego, ponieważ tam po tych zębach chodzą te ramiona, a więc warto też tam troszeczkę smaru dać, najgęstszego jakiego się ma. Ja właściwie mam taką gęstą oliwę, gęsty olej. Ok, i teraz przyszedł czas na kotwicę wychwytu. Trzeba delikatnie te końcóweczki przesmarować, no i praktycznie powolutku tą część montażu mechanizmu będziemy mieli za sobą. Troszeczkę oleju tutaj na te końcóweczki. Jedna szkoła jest taka, że smarujemy tą kotwicę właśnie przed montażem, tak jak ja to tutaj pokazuję w tym filmie, no i montujemy naszą kotwicę. Natomiast druga szkoła jest taka, że smarujemy tą kotwicę, właściwie te końcówki kotwicy dopiero po zamontowaniu jej. No to już wymaga większej wprawy. Wtedy, kiedy już mechanizm funkcjonuje, od drugiej strony są takie otwory i właśnie przez te otwory powinno się smarować kotwicę wychwytu. Tutaj też no nie jest jakby trudno napasować cały ten mostek kotwicy i kotwicę i osi kotwicy, żeby to wszystko zmontować. Można powiedzieć, że to od razu wchodzi. Tutaj taka moja wskazówka, jeśli mamy wątpliwości, czy dany wkręt jest w odpowiednim miejscu, można go po prostu tym łebkiem przypasować do tych wycięć, do tego frezowania, do tego otworu, który tam jest. Jeśli ta główka wkrętu będzie pasowała, no to można wtedy sądzić, jest to największe chyba prawdopodobieństwo, bo pewność prawdopodobnie nigdy, że ten wkręt właśnie do tego otworu pasuje. Dobrze, jeszcze troszeczkę nakręcimy, można nakręcić w ten sposób, natomiast to bardzo wolno idzie, a więc ja bym proponował po prostu obkręcać bezpośrednio osią sprężyny poprzez ten wkręt. No i sprawdzamy, czy to wszystko się odpowiednio zazębia. No i jak widać, kotwica przeskakuje,
A więc wydaje mi się, że powinno być dobrze. Możemy przejść do wkręcenia ostatniego wkrętu z mostka kotwicy i powinno to wszystko funkcjonować i przejdziemy za chwilę do montażu balansu. Tak, to już balans, jeszcze troszeczkę oleju tutaj i montujemy nasz balans jeszcze bez kamienia, bez łożyska. Ten balans dosyć szybko się montuje, ale jest to z uwagi na to, że jest to jedna z delikatniejszych części w całym mechanizmie zegarkowym. Tutaj naprawdę musimy bardzo uważać i wkręt przykręcamy dopiero wtedy, kiedy już jesteśmy pewni, że wszystko jest na swoim miejscu. A więc tutaj każdego, kto podejmie się samodzielnego serwisu, proszę o szczególną uwagę w tym miejscu. No dobrze, możemy tu jeszcze troszeczkę dokręcić. Póki co balans nie chodzi. Prawdopodobnie brakuje tego kamienia, więc przejdźmy do nasmarowania właśnie kamienia balansu. Najpierw troszeczkę oleju na kamień nakrywkowy. Jeśli już ten olej jest na kamieniu nakrywkowym, montujemy łożysko, które jest w takiej obudowie, która zwie się szatonem. W starych, drogich zegarkach wykonane najczęściej ze złota. Tutaj jest to pewnie jakiś stop, pewnie mosiąc. No i nasza sprężynka z mechanizmu antywstrząsowego. Tutaj montaż jest dosyć prosty, w pewnym sensie, no może nie intuicyjny, ale proponuję robić to w ten sposób, jak pokazuję, ponieważ w ten sposób dobrze to wychodzi. Najlepiej włożyć jedno ramię w ten rowek i potem już przy pomocy dwóch penset jedną sobie przytrzymujemy, natomiast drugą powolutku obracamy, wkładając w rowek te ramiona, które są tutaj, te końcóweczki. I jak już to zrobimy, no to w tym momencie myślę, że taki mechanizm jest już dobrze zmontowany. Kamień siedzi osiowo. Możemy jeszcze troszeczkę nakręcić. Jak widać, balans zaczął już chodzić normalnie w tym momencie. Może jeszcze nie całkowicie. To jeszcze wszystko będzie. Dobra, ta część jest gotowa. Przechodzimy z powrotem na stronę tarczy. Tutaj tylko musimy zmontować. Uważajmy w tym miejscu, aby nie przygnieść przez przypadek balansu. Jeszcze naoliwimy wszystkie osie, wszystkie czopy z kół zębatych, ponieważ jak już zmontujemy datę, nie będzie tam dostępu, a więc pamiętajmy o tym, żeby to zrobić jeszcze przed montażem. Tutaj jeszcze kotwicę, troszeczkę za dużo oleju mi tutaj weszło, więc można to sobie ściągnąć właśnie paragonem, albo poprzez ściągnięcie tego Rodico, to też jest dobry. O, właśnie w ten sposób jest to bardzo dobra metoda. Ok, zamontujmy ćwiertnik. Troszeczkę smaru w tym miejscu. O. No i pensetą przyciskając. Tutaj uważajmy. Myślę, że gdybym drugi raz montował ten mechanizm, zacząłbym właśnie od koła minutowego i od ćwiertnika na początek, ponieważ teraz, może jak zauważyliście, musiałem uważać, aby te zęby z ćwiertnika i koła przykładniowego się zazębiły. Dobrze, i teraz przejdźmy do elementu, właściwie mechanizmu, który zmienia nam daty w tym zegarku. Na początek będzie zębatka, smarowanie. No właśnie tutaj, to co już wspominałem wcześniej, mam tendencję do przesmarowywania i wydaje mi się, że tu chyba tego smaru jest za dużo. No i chyba też ten smar jest zbyt rzadki, a więc jego gęstość powinna być nieco większa. Przynajmniej w tym miejscu, ale myślę, że nie powinno tutaj być z tym problemu. W przyszłości nie powinno być. I teraz nasmarujemy miejsce, gdzie wchodzi też troszeczkę z dużo oleju, ale to sobie zaraz ściągnę. Nasmarujemy tutaj oś, gdzie wchodzi ta nasza jedyna zębatka, jedyne koło, które wykonane jest z plastiku, a więc tutaj uważajmy, aby nie pokrzywić tych zębów, nie zgnieść ich,
ponieważ no w tym momencie mechanizm może się nam zatrzymać. Dobrze, jeszcze ostatecznie zaraz zamontujmy nasze koło godzinowe. Tutaj tylko wspomnę, że przy smarowaniu tej ośki, na której obraca się to koło z tworzywa sztucznego, użyłem smaru silikonowego, chociaż prawdopodobnie nie trzeba by było w ogóle tutaj używać smaru, jeśli to jest jakiś teflon, czy jakieś takie tworzywo, które ma małe opory podczas obrotu, prawdopodobnie nie trzeba by było wcale używać żadnego smaru. Nie wiem, tutaj bym musiał spojrzeć do instrukcji, przyznam się, że nie oglądałem tej instrukcji, ale jest ona na mojej stronie internetowej, link w opisie i można tam zajrzeć i się wspomóc. Dobrze, teraz pierwsza krzywka, ta krzywka zmienia datę dni miesiąca. Ją zamontujemy, w ten sposób powinna być zamontowana. Teraz zamontujmy sprężynkę, przy której pomocy ten pierścień z dniami miesiąca jest odpowiednio umiejscowiony, a właściwie ta cyfra jest w okienku w naszej tarczy, tak aby nie była w jakiś tam sposób przestawiona. Tutaj też odpowiednio nasmarujemy. No i montaż jest dosyć prosty, jest to taki jednoczęściowy element, bardzo to ułatwia montaż. Teraz jeszcze nasmarujemy tutaj tą bieżnię, czy takie powierzchnię, po której porusza się pierścień z dniami miesiąca. Przypuszczam, że prawdopodobnie nie trzeba by go było smarować. Najczęściej spotykane są pierścienie wykonane z mosiądzu, natomiast tutaj w Seiko 7009 on jest wykonany, nie wiem, jest taki ciemny, nie wiem, czy to jest jakiś stop, nie mam pojęcia jakie to są materiały. Mosiądz, być może jest to mosiądz pokryty, pochromowany, nie wiem, nie szukałem, jeśli ktoś wie, zachęcam do komentowania. A tymczasem pierścień już mamy, jeszcze tutaj tylko tą sprężynkę, i w ten sposób on zawsze będzie odpowiednio umiejscowiony. I teraz jeszcze zamontujemy taką płytkę, która przytrzymuje nasz cały pierścień oraz zakrywa wszystkie elementy. Nie wiem, czy to zakrycie jest koniecznie, natomiast na górze tej płytki będzie pierścień, czy właściwie tarcza z dniami tygodnia, więc prawdopodobnie jest to niezbędny element w całym tym zegarku, skoro z niego nie zrezygnowano podczas projektowania. No i tu jeszcze sprężynka. Ta sprężynka z kolei służy do utrzymania tego pierścienia, na którym są dni tygodnia, także w odpowiednim miejscu, tak aby ten dzień tygodnia był w odpowiednim miejscu, równo w okienku. I teraz jeszcze krzywka, która nam przerzuca dni tygodnia. Smarowanie. No i wkręcamy to wkrętem. I pozostaje nam pierścień z dniami tygodnia. I teraz niestety jeszcze taki moja jakby pomyłka, nieodpowiednio odwrotnie wkręciłem te wkręty. One właśnie powinny być w ten sposób, jak to teraz pokażę. W tej sprężynce te główki wkrętów nie powinny wychodzić ponad tą sprężynkę, tylko powinny wchodzić do środka. Natomiast z drugiej strony te główki są jednocześnie taką powierzchnią dla tego pierścienia z dniami tygodnia, dlatego też sobie tutaj dodam troszeczkę smaru, aby nie tworzył się odpowiedni opór. Jeszcze tylko sobie Rodiko, czasami powstają malutkie opiłki, więc warto je Rodiko ściągnąć. No i nasz pierścień z dniami tygodnia, trzeba go zamontować, i odgiąć troszeczkę tą sprężynkę tak, aby te zęby, które są u dołu tego pierścienia, wskoczyły pomiędzy właściwie tą krzywkę. Tutaj tak tego nie widać. Akurat jedno ramię pensety zasłaniało drugie, nie było tego tak idealnie widać, ale po prostu pensetą sobie to odginamy i to bez problemu się montuje. Jeszcze troszeczkę smaru. Też nie jestem pewny, czy ten smar jest tutaj konieczny.
natomiast taka mała ilość nie powinna zaszkodzić. No i sprawdźmy, czy to wszystko działa przed ostatecznym montażem. Myślę, że będzie działało. Najpierw dzień tygodnia, dzień miesiąca, przepraszam, a teraz dzień tygodnia, więc wszystko działa. No i naciskając koronkę szybko możemy zmienić dzień tygodnia. Rewelacja. Działa, a więc możemy zamontować pierścień mocujący. Nakładamy go i wciskamy pensetą. On wchodzi w odpowiedni rowek, który jest nacięty w tym kole godzinowym. Dobrze. No i jeszcze na koniec, już po zamontowaniu, sprawdźmy, czy to wszystko działa, czy się obraca swobodnie. No i szybka zmiana dni tygodnia, dni miesiąca działa. Ok, ja jestem zadowolony, więc możemy przejść do montażu tarczy. Więc powoli zbliżamy się do końca. Na cały mechanizm przychodzi taki pierścień dystansowy wykonany z plastiku. No i trzeba go zamontować. Najlepsza metoda to chyba po prostu trzymanie tego pierścienia razem z tarczą, no i włożenie tutaj kołków, które są w tarczy, w odpowiednie miejsce. Tutaj też nie ma problemu, należy tylko pamiętać, że w tym mechanizmie wałek naciągu jest na godzinie 4. Trzeba tak wycyrklować, aby właśnie ten wałek naciągu był w porównaniu z godzinami na tarczy na godzinie 4. Ok, no i zakręcamy ostatecznie naszą tarczę, mocujemy tutaj tymi wkrętami z mimośrodu. One są tak zamontowane mimośrodowo i poprzez naciśnięcie na ten kołek z tarczy mamy to wszystko zamontowane i jest. No i oto nasz mechanizm jest gotowy i dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam oczywiście do moich pozostałych odcinków. Jeśli jesteś nową osobą, zachęcam do subskrybowania, ponieważ przed nami jeszcze kolejne odcinki. Trzeba wypolerować całą kopertę, no i zmontować cały mechanizm, tak aby cały zegarek Seiko z mechanizmem 7009 nadawał się do noszenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a tymczasem zapraszam do moich pozostałych filmów, do odwiedzenia mojego kanału. Cześć!